Dziś opowiem Wam o wrotyczu, roślinie cenionej ze względu na swoje lecznicze właściwości. Dlatego uważam, że warto ją mieć w swojej domowej apteczce. Zapraszam więc do oglądania. Tak wygląda wrotycz. Ma takie fajne, żółte kuleczki jakby, to są jego kwiaty. No i bardzo pierzaste, o takie listeczki pierzaste. Rośnie głównie na łąkach, także my w tej chwili jesteśmy na łące i sobie oglądamy zioła. Pewnie za chwileczkę pozbieramy, żeby w domu głównie ususzyć i zrobić może jakąś nalewkę z wrotyczu. W dalszej części filmu powiem, co możemy z niego robić. Wrotycz ma działanie przeciwwirusowe, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne oraz przeciwnowotworowe. Reguluje miesiączki. Pomaga także w bólach miesiączkowych. Może pomóc też przy bólach głowy różnego pochodzenia. Ziele to wzmacnia również odporność całego organizmu i pomaga w szybszym powrocie do zdrowia po infekcjach. Pomaga też w problemach ze zmęczeniem. Wrotycz jest także pomocny przy chorobach skórnych, chorobach dróg żółciowych. Likwiduje też niestrawność i inne problemy związane z trawieniem. Może być stosowany również przy problemach z zasypianiem. Dziś pokażę Wam, jak prosto zrobić nalewkę z wrotyczu. Potrzebujemy 2 szklanek kwiatów wrotyczu, pół litra wódki, czyli alkoholu 40%. Można też alkohol o większym stężeniu, tak do 70%. Ja dzisiaj używam wódkę. I jeszcze potrzebujemy 1 słoik szklany o pojemności 900 ml. Do słoja wsypujemy kwiaty wrotyczu, wcześniej przygotowane, 2 szklanki. I teraz zalewamy te kwiaty wódką w ilości pół litra. Wódka powinna dosyć dobrze przykryć kwiaty. Teraz tylko zakręcamy szczelnie słój i porządnie wstrząsamy. I wstawiamy taki słój z wrotyczem do jakiejś szafki, najlepiej w ciemne miejsce, w temperaturze pokojowej. Pamiętamy o tym, żeby codziennie wstrząsnąć. Trzymamy tak tą nalewkę, żeby się wytrawiała od 7 do 14 dni. Ja planuję macerować 14 dni. Po 14 dniach nalewkę z wrotyczu odcedzamy do przygotowanych, wyparzonych buteleczek. Najlepiej z ciemnego szkła. Ja mam akurat takie. Po zrobieniu takiej nalewki przechowujemy ją w ciemnym miejscu, najlepiej w piwnicy lub jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, to można na przykład w szafce kuchennej. Zewnętrznie nalewkę stosujemy miejscowo na bolące mięśnie czy stawy. Rozcieńczoną nalewkę można stosować także w formie okładów. Wtedy stosujemy około 1 łyżki nalewki na 50 do 100 ml wody. Wewnętrznie nalewkę stosujemy 2 razy dziennie po 10 ml w pół szklanki wody. Obecnie nie wolno stosować wrotyczu wewnętrznie, choć przy dawniej zalecanym dawkowaniu nie zaobserwowano objawów zatrucia. Ponieważ nalewkę robię z samych kwiatów, to zostało mi, wiadomo, dużo łodyg z liśćmi. Bardzo fajnie teraz sobie je ususzyć, to znaczy ja nie będę suszyć łodyg, ale sobie podrywam liście i to wszystko ląduje na papierze przewiewnym, ciemnym miejscu. Powinno się suszyć, aż liście będą ładnie wysuszone. Takich liści suszymy tyle, ile nam zostało, ponieważ też są one bardzo dobre, mają też również dużo cennych składników. Kwiaty, które mi pozostały, obcinam i również będą się suszyły na papierze, ponieważ najwięcej tych drogocennych składników zdrowotnych jest właśnie w kwiatach. Pokażę Wam jeszcze drugi sposób suszenia kwiatów, może dla niektórych prostszy. Po prostu bierzemy sobie kilka takich gałązek z kwiatami
I w ten sposób, jeżeli już mamy kilka gałązek, nie za dużo w jednym pęku, bierzemy jakiś sznurek, związujemy na końcu tutaj i również w miejscu, gdzie nie jest naświetlane, może ktoś ma piwnicę, w której nie ma na przykład okien, można na poddaszu. Ważne, żeby to było przewiewne miejsce, zawiązujemy i wieszamy kwiatami w dół, aż stanie się suszem, czyli bardzo dobrze wyschnie. Wtedy możemy pociąć i schować do szklanych słoików, bądź jakichś płóciennych lub lnianych woreczków. Chciałam Wam też pokazać, jak wygląda suszone ziele w rotyczu, które kupiłam w sklepie zielarskim. Zobaczcie, jest tu większość łodyg, to nawet widać, że tu jest mnóstwo łodyg, jest wszystko, taka sieczka, wszystko jest zmielone, no ale myślę, że łodygi robią tu największą wagę, żeby dobrze zarabiać, sprzedając to ziele. Natomiast tu już jest ususzony mój, słyszycie jaki suchy, ususzony mój wrotyż, zarówno kwiaty, jak i liście. I zobaczcie, jaka jest różnica, zieloniutki kolor, wcale nie powinien być taki szaro-żółty, prawdopodobnie był źle suszony albo bardzo długo już przebywa w jakichś magazynach. Natomiast tu zachowuje piękny zielony kolor, a kwiaty, zobaczcie, też są piękne, żółte, nie straciły nic z koloru. Także tu prawdopodobnie w ogóle kwiatów nawet nie ma. Dlatego naprawdę namawiam Was do zbierania samodzielnie tego ziela, bo jest to duża różnica. Na pewno też dzięki temu bardziej będzie ono pomagało w różnych jednostkach zdrowotnych, w różnych dolegliwościach. No i przyjemnie je pić, ma nawet lepszy smak niż to ziele, które jest kupowane, które kupujemy. Nie wiemy, w jakich warunkach jest suszone i dokładnie z czego jest potem zrobione. Ja łodygi wyrzucam, a tu prawdopodobnie całe łodygi są pocięte, no i duża różnica w wyglądzie. Z suszu przygotowujemy napar. W tym celu 1 łyżkę suszonego ziela w rotyczu zalewamy szklanką wrzątku. Zaparzamy 30 minut pod przykryciem, po czym odcedzamy. Taki napar pijemy po pół szklanki do 4 razy dziennie. Jeśli chcemy, by napar miał działanie przeciwpasożytnicze, to pijemy go rano w ilości 1 szklanka na czczo. Mocny napar z rotyczu można wykorzystać w celu ochrony przed komarami i innym robactwem. W tym celu należy spryskać ciało, odzież. Do takiego mocnego naparu można dodać też kilka kropel olejku cytrynowego, goździkowego, tymiankowego. Wtedy preparat będzie jeszcze bardziej skuteczny. A ja, ponieważ właśnie dzisiaj mam jakiś dziwny katar od rana, to sobie robię herbatkę, czyli napar z rotyczu, bo jest to naprawdę też dobry sposób na odporność. 1 porządną łyżkę zalewam szklanką wrzącej wody i zaparzam przynajmniej 10-15 minut, żeby się dobrze zaparzyło. A potem przecedzam i będę sobie powoli piła. Jeszcze pokażę Wam dobry sposób na to, żeby uniknąć w domu wszelkiego robactwa, komarów, meszek, jakichś tam much, które teraz no niestety atakują nas zewsząd. To taką wiązkę w rotyczu zawiązujemy i najlepiej tam, gdzie otwieramy okna, mieć powieszone i jest to naprawdę świetny sposób. Bardzo nie lubią te wszystkie owady zapachu w rotyczu. Ponieważ wrotycz, wiadomo, będzie coraz bardziej suchy, no to musimy niestety, jeżeli chcemy mieć takie działanie antykomarowe, musimy po tygodniu zmienić na świeżą wiązkę ten wrotycz, no i znowu się udać gdzieś na pobliską łąkę, zerwać sobie kilka łodyg w rotyczu z kwiatami i znów powiesić. To trzeba raz na tydzień wymieniać. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu, a po więcej szczegółowych informacji o tej roślinie odsyłam Was do mojego bloga.